Dzień dobry Państwu, nazywam się Izabela Zychowicz, jestem kierowniczką Ośrodka Sztuki na Zamku Królewskim w Warszawie i mam dzisiaj przyjemność wygłosić dla Państwa wykład Kolekcja rzeźby Stanisława Augusta w służbie króla i Rzeczypospolitej. Wykład towarzyszy wystawie czasowej, która znajduje się tutaj w Bibliotece Królewskiej i na tle której nagrywamy dzisiejszy wykład. Wystawa to oczywiście Anatomia antyku, ciało i ruch w rzeźbie, na którą serdecznie Państwa zapraszamy aż do 21 września, więc jeszcze trochę czasu zostało, ale jest tutaj dużo bardzo interesujących rzeźb, zarówno marmurów, jak i gipsów, a także przykłady fantastycznej kolekcji Stanisława Augusta z gabinetu Rycinbów, więc naprawdę warto przyjść na tą wystawę. Dzisiejszy wykład będzie takim swoistym wprowadzeniem do królewskiej kolekcji rzeźby. Kolekcji bardzo różnorodnej, gdyż składającej się zarówno z właśnie rzeźb marmurowych, z ogromnej kolekcji zbioru odlewów gipsowych, ale też rzeźb z brązu, gem, a także z innych tworzyw. Co ciekawe, w królewskiej kolekcji, a raczej do inwentarza królewskiej kolekcji zostały też wpisane rzeczy, bo tak chyba to należy nazwać, o których pewnie dzisiaj nie pomyślelibyśmy w kategoriach kolekcji, czyli były to też różnego rodzaju bloki kamienne, płyty kamienne, które nie zostały wykorzystane w królewskich rezydencjach, a również tą kolekcję tworzyło. Nie sposób o królewskiej kolekcji rzeźby mówić bez oczywiście głównego jej autora, czyli bez króla Stanisława Augusta, którego tutaj podobiznę widzimy, przywołanie widzimy na podstawie jednego z najważniejszych portretów powstałych w czasie panowania Stanisława Augusta, czyli portretu koronacyjnego pędzla Marcello Bacciarellego, który to obraz znajduje się na Zamku Królewskim w pokoju marmurowym. Stanisław August był bardzo świadomym kolekcjonerem. Rozpoczął gromadzenie dzieł rzeźbiarskich, ale też i obrazów, zbiorów grafiki i rycin, instrumentów naukowych, także obiektów przyrodniczych na samym początku swego panowania, a wręcz jeszcze zanim został królem Polski w 1764 roku. Można powiedzieć, że najprościej byłoby może powiedzieć, że król zbierał swoje kolekcje z powodów czysto estetycznych. Natomiast byłoby to zbyt duże uproszczenie i rozminięcie się z prawdą, ponieważ za kolekcjami królewskimi stały dużo poważniejsze i głębsze powody. Królewskie kolekcje, zarówno rzeźby, jak i obrazów, a także innych obiektów, po pierwsze wpisywały się w propagandowe działania Stanisława Augusta, które realizował w swoich rezydencjach, jak przede wszystkim na Zamku Królewskim, który to był gmachem Rzeczypospolitej przede wszystkim, ale też i w łazienkach królewskich. Rzeźby miały dopełniać program ideologiczny wnętrz tychże rezydencji. Kolejnym poważnym argumentem, dla którego kolekcje, zbiory były gromadzone, tutaj mam na myśli kolekcje odlewów gipsowych, były cele dydaktyczne. Stanisławowi Augustowi zależało na zmianie społeczeństwa Rzeczypospolitej, gdyż przez całe swoje panowanie dążył do reform w kraju, chciał zmienić katastrofalną sytuację polityczną Rzeczypospolitej i uważał, że jedną z dróg do tego są właśnie szeroko prowadzone reformy, ale przede wszystkim zmiana świadomości społecznej. Te działania działy się na różnych bardzo frontach. Jednym z nich oczywiście były sztuki piękne, jak architektura, rzeźba, malarstwo, ale też i były to działania o szerokim zasięgu. Mianowicie zreformowana została mennica i tutaj ważny przypis, ponieważ nie tylko chodziło o zapanowanie nad fałszerstwami monet, ale również obicie medali, czyli wizerunków rzeźbiarskich, które również były wykorzystywane w celach propagandowych. Już rok po koronacji, w 1765 roku, Stanisław August założył teatr publiczny, za sprawą którego również starał się przemycić myśli swoje reformatorskie, a także swojego najbliższego otoczenia.
W tym samym roku powstał Korpus Kadetów, który miał wykształcić przyszłą kadrę urzędniczą dla reformowanej Rzeczypospolitej. W 1770 roku powstała Królewska Manufaktura Fajansów w Belwederze, która miała przenosić fabrykę, która miała przenosić wytwórstwo, może nie porcelany, ale różnego rodzaju talerzy, całych zastaw z dalekich Chin tutaj do Rzeczpospolitej. I trochę w złej kolejności, ale też w tym 1765 roku powstaje jedno z takich najważniejszych pism w trakcie panowania Stanisława Augusta, czyli Monitor. Można rzec, że papierowe zbrojne ramię propagandy Stanisława Augusta, na łamach którego właśnie były przemycane reformatorskie idee. Nie bez znaczenia było również powołanie swoistego, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, Ministerstwa Spraw Edukacyjnych, Ministerstwa Edukacji, w postaci Komisji Edukacji Narodowej, która na szeroką skalę miała zreformować szkolnictwo w Rzeczypospolitej, a tym samym już gruntownie zmienić myślenie tego przyszłego pokolenia, które w późniejszym czasie działało między innymi w ramach Sejmu Wielkiego, który to zakończył się ustanowieniem Konstytucji 3 maja. Doskonałym wyrazem właśnie reformatorskich zamierzeń Stanisława Augusta jest również znajdujący się w zbiorach Zamku Królewskiego gwasz Franciszka Smuglewicza, pokazujący gloryfikację Stanisława Augusta jako patrona nauk i sztuk. Nie będę tutaj się oczywiście już powtarzać odnośnie różnego rodzaju nauk i sztuk, które Stanisław August uczynił jako kluczowe swojego panowania, ale warto zwrócić tutaj uwagę na tej pracy Franciszka Smuglewicza, na różnego rodzaju wyobrażenia rzeźb, które znalazły się w tej przestrzeni, w której właśnie gloryfikowane są te sztuki piękne, sztuki wyzwolone. Mamy tutaj sam posąg Stanisława Augusta, przynajmniej domyślamy się, że nie jest to żywa postać króla, a właśnie jego wyobrażenie rzeźbiarskie w postaci właśnie tego wizerunku w stroju koronacyjnym, ale mamy też tutaj różnego rodzaju popiersie, jak i pełnopostaciowe rzeźby, które są przedmiotem studiowania artystów. Skąd wiemy o tym wszystkim? Skąd wiemy, jak wyglądała królewska kolekcja rzeźby? Szczegółowych informacji dostarcza nam katalog rzeźb, katalog des œuvres en marbre, plâtre, terre, cuit appartement à Sa Majesté, spisany już na koniec panowania Stanisława Augusta, czyli w 1795 roku. Inwentarz szalenie szczegółowy, ponieważ miał spisywać właśnie cały dobytek Stanisława Augusta w zakresie kolekcji rzeźby. Znajdującej się w różnych lokalizacjach, ponieważ zarówno na Zamku Królewskim, w Łazienkach Królewskich, ale też i w innych posiadłościach Stanisława Augusta. Zachowały się do naszych czasów dwa takie inwentarze z 1795 roku i możemy prześledzić, w jaki sposób ta kolekcja była uporządkowana, no, prawdopodobnie przez całe panowanie króla, w jaki sposób o niej myślano, ale też w jaki właśnie uporządkowany sposób została spisana. Cała kolekcja, składająca się z ponad 800 dzieł, przede wszystkim została spisana ze względu na materiał, w jakim powstawała. Czyli mamy dzieła marmurowe, gipsowe, gliniane, kamienne, a także brązy i dzieła z ołowiu. W niektórych przypadkach przy poszczególnych rzeźbach znajdują się nazwiska rzeźbiarzy, w szczególności tych pracujących na rzecz dworu Stanisława Augusta, czyli na przykład chociażby André Lebrena, Monaldiego czy też Staggiego.
ale niestety w sporej części tych nazwisk brakuje, co dziś utrudnia nam identyfikację tychże rzeźb, szczególnie jeśli mówimy o rzeźbach zaginionych po 1795 roku. Kolejnym kryterium podziału były tematyczne pogrupowania dzieł, ale nie były to tematyczne pogrupowania ze względu na przykład tematy mitologiczne czy tematy historyczne, które się w tychże rzeźbach pojawiały. Było to dużo prostsze podzielenie tychże rzeźb, mianowicie na figury męskie, kobiece, na przedstawienia grupowe, na wyobrażenia dzieci, przynajmniej na takie podziały. Takie podziały występują właśnie w tym zbiorze marmurowym. Następnie występowały w marmurach popiersia męskie i kobiece, medaliony marmurowe, wyobrażenia zwierząt, was, wspominane już kominki, stoły alabastrowe, kolumny i wszelakie marmury, ale też i kandelabry. Jeśli chodzi o zestawienia ilościowe, to podam tutaj tylko kilka przykładów. Chociażby figur męskich marmurowych w kolekcji króla znajdowały się 32 dzieła, natomiast figur kobiecych 36. Dużo ciekawiej, jeśli chodzi też o liczby, przedstawia się ogromny zbiór odlewów gipsowych, których w kolekcji Stanisława Augusta znajdowało się ponad 500. I odlewy gipsowe również dzieliły się właśnie na postaci męskie i kobiece. Odlewów męskich było 21 i dzieliły się zarówno na te wielkopostaciowe, jak i średniej wielkości, których było 23. Tylko 5 wyobrażeń kobiecych, wielkoformatowych znajdowało się w kolekcji, ale już średniej wielkości tych wyobrażeń 13. Były też wyobrażenia grup, dzieci, a także portretów. Wszelakich, ponieważ były to zarówno portrety męskie, kobiece, odpowiednio 15 i 13 sztuk, ale również popiersia, a także i głowy, które zasłużyły w inwentarzu na osobne kategorie. I blisko tych popiersi różnych i głów było blisko 100. Osobną kategorią stanowiły popiersia i głowy kobiece. I najciekawszą chyba grupą w tym zestawieniu były wszelkiego rodzaju odlewy fragmentów anatomicznych w bardzo dużych ilościach. I tutaj te pogrupowania były bardzo szczegółowe, ponieważ mieliśmy osobną kategorię ramion, męskich, jak i kobiecych. Wydzielone były osobno ręce męskie i kobiece, prawie 40 sztuk tychże odlewów, ale też i nogi antyczne i współczesne, stopy męskie i żeńskie, a także głowy, łapy zwierząt i płaskorzeźby wyobrażające zwierzęta. Te wszystkie przykłady tych wszystkich kategorii możecie Państwo oczywiście na żywo zobaczyć właśnie na naszej wystawie. Jeśli chodzi o wykorzystanie rzeźb z kolekcji królewskiej, już trochę o tym wspomniałam, ale chciałabym jeszcze na chwilę się nad tym tematem pochylić. Mamy tutaj wyobrażenie Apolla wykonanego przez André Lebrena, dość wczesnego, z lat 70. Tenże Apollo stoi w sali wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie i stanowi nieodłączną część wyposażenia tejże sali. Tym samym można go na stałe powiązać wręcz z architekturą tejże sali. Kolejnym takim przykładem jest Apollo belwederski Antonio d'Este, który z kolei zlokalizowany jest w warszawskich Łazienkach w Pałacu na Wyspie, w sali balowej, również na stałe włączony w architekturę tejże sali.
Pełnopostaciowe rzeźby znajdowały się również w królewskich ogrodach, jak chociażby to wyobrażenie bachantki, również André Lebrena, stojące przed pałacem na wyspie, ale też i były rzeźbami wolno stojącymi we wnętrzach królewskich rezydencji, jak chociażby ta Francesco Lazariniego Afrodyta przykucnięta, stojąca w pokoju kąpielowym w pałacu na wyspie. To rozróżnienie jest o tyle istotne, że rzeźby, tak jak ta Afrodyta, mogły być przemieszczane przez Stanisława Augusta, co często właśnie miało miejsce, ponieważ król, zmieniając wystrój wnętrz danego pomieszczenia, często zmieniał też lokalizację rzeźb, które były przemieszczane pomiędzy zarówno zamkiem, jak i łazienkami. Kolejne ogromne przemieszczenie miało również miejsce, kiedy Stanisław August wyjeżdżał najpierw do Gronna, a następnie do Petersburga, kiedy zamierzał część rzeźb zabrać ze sobą. Kolejnym bardzo interesującym przykładem rzeźby wpisującej się w tak zwane ruchomalia, czyli rzeźb, które mogły być przemieszczane, ale która akurat nigdy przemieszczona nie była, był posąg Wenus Anadyomene, rzeźba antyczna z II wieku naszej ery. I jest to o tyle niezwykły przykład, ponieważ rzeźb starożytnych, oryginalnych rzeźb starożytnych Stanisław August w swojej kolekcji nie miał zbyt wiele, ponieważ były bardzo trudno dostępne, też z powodów finansowych, a jak wiemy, Stanisław August przez całe swoje panowanie borykał się z problemami finansowymi i nie mógł sobie zwyczajnie pozwolić na olbrzymią kolekcję rzeźb antycznych. Dodatkowo dochodziły również utrudnienia w wywozie z Rzymu czy innych miejsc, w których trwały wykopaliska dzieł starożytnych. Zwyczajnie te rzeźby pozostawały na terenie Włoch. Ale tutaj chyba jeden z takich, a raczej nawet na pewno najwybitniejszych przykładów rzeźb antycznych w kolekcji Stanisława Augusta. Rzeźba znaleziona przez André Lebrena w czasie jego pobytu w Rzymie i tutaj poza właśnie anonimowym autorem starożytnym należy wymienić właśnie André Lebrena, który nie tylko dokonał konserwacji tejże rzeźby, ale również dorobił jej brakujące elementy. Wspominałam już o rzeźbach, które stanowiły ruchomalium kolekcji Stanisława Augusta, czyli były to przykłady rzeźb, które mogły być przemieszczane. I tutaj właśnie jedna z takich rzeźb, popiersie Jana III Giacomo Monaldiego. I chciałam Państwu pokazać tą rzeźbę z tego tytułu, że mamy do czynienia tutaj ze współczesną Stanisławowi Augustowi rzeźbą, która przedstawia no, również przeszłość Rzeczypospolitej, czyli wyobrażenie Jana III, ale ubranego w kostium starożytny, co również często właśnie zdarzało się przy okazji zamawiania rzeźb przez władców oświeceniowych, w tym wypadku przez Stanisława Augusta. Sam Stanisław August również posiadał swoje własne popiersia właśnie w tymże kostiumie antycznym, w zbroi wodza, co miało oczywiście odnosić się do siły danego władcy, ale też i jego umiejętności dowodzenia wojskami, co może wydawać się paradoksalne w stosunku do samego Stanisława Augusta, ale jednak było konieczne w przypadku chociażby zagrożenia rosyjskiego, które co i raz pojawiało się w czasie panowania Stanisława Augusta. Kolejnym przykładem takiej rzeźby, która również mogła być umiejscowiona zarówno w Łazienkach, jak i na Zamku Królewskim, jest jedno z ostatnich zamówień Stanisława Augusta, czyli wojownik Pietro Staggiego, który dotarł na zamek w późnych latach 90. i nigdy nie został ustawiony, więc nie znamy tak naprawdę tej docelowej lokalizacji, którą planował dla tejże rzeźby Stanisław August. I tutaj warto też powiedzieć, że niektóre koncepcje Stanisława Augusta
niektórych koncepcji nie udało się zrealizować, czy to z powodu zmiany decyzji króla, czy to właśnie z powodów finansowych, albo z powodu faktu abdykacji Stanisława Augusta w 1795 roku. I na koniec tego przeglądu chciałam pokazać jeszcze właśnie Państwu przykład posągu Amazonki Matei, która znajduje się dzisiaj w starej oranżerii. I jest to przykład właśnie odlewu gipsowego, jednego z wielu zamawianych przez Stanisława Augusta, które docelowo miały stać na Zamku Królewskim, które znajdowały się na Zamku Królewskim w pracowniach rzeźbiarzy, jak Pinga czy Staggiego. Miały też być częścią przebudowywanych pracowni, która to koncepcja właśnie nie doszła również do skutku, a także właśnie przykład przywoływanych przeze mnie anatomicznych detali, które były wszechobecne tutaj na Zamku Królewskim w ogromnych ilościach, jak już o tym mówiłam, i które również można zobaczyć na wystawie. Królewskiego zbioru rzeźby, ale przede wszystkim też odlewów gipsowych nie byłoby bez jednej bardzo ważnej koncepcji, która towarzyszyła królowi od samego praktycznie początku jego panowania. A była to mianowicie koncepcja utworzenia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy właśnie dworze Stanisława Augusta. Akademii, która miała być finansowana z prywatnej szkatuły królewskiej, co oznaczało zarówno utrzymanie odpowiedniego, wybudowanie i utrzymanie odpowiedniego budynku dla tejże akademii, ale przyjęcie na siebie również odpowiedzialności za utrzymanie artystów, którzy mieli być sprowadzeni dla celów właśnie tejże akademii. Swoje projekty w zakresie stworzenia tejże uczelni królowi przedłożył Fryderyk August Moszyński, o którym jeszcze sobie tutaj dzisiaj powiemy, Michał Jerzy Mniszek, a także Marcello Bacciarelli, którego autoportret tutaj Państwu pokazuję. Celem Akademii było ułatwienie dostępu do wykształcenia artystycznego młodym adeptom sztuk pięknych. Kiedy Stanisław August obejmował tron Rzeczypospolitej w 1764 roku, w związku z faktem, że był królem elekcyjnym, tak samo jak i jego poprzednicy, niestety nie zastał tutaj wyrobionego dworu artystów, którzy mogliby realizować jego artystyczne zamierzenia. Oczywiście mamy kilku architektów, rzeźbiarzy, którzy pozostali po realizacjach Augusta III, natomiast na pewno te zasoby artystyczne no niestety nie spełniały oczekiwań Stanisława Augusta i przynajmniej występujących tych jego myśli o tym, aby stworzyć tutaj godny i reprezentacyjny dwór z rozbudowanym Zamkiem Królewskim, a także artystami, którzy by byli gotowi i których ilość pozwalałaby na dekorację nowych królewskich rezydencji, jak chociażby Zamku Ujazdowskiego, czy przebudowywanych przez całe panowanie Stanisława Augusta łazienek królewskich. Takie utworzenie Akademii Sztuk Pięknych nie było niczym nowym na dworach europejskich, ponieważ zarówno w Dreźnie, Wiedniu, Paryżu czy Rzymie takie akademie się znajdowały. I zarówno w przypadku Marcello Bacciarellego, jak i Fryderyka Augusta Moszyńskiego były one tym doradcom Stanisława Augusta bardzo dobrze znane. Jednym z takich najważniejszych projektów przedłożonych królowi właśnie w projektowaniu tejże akademii był projekt samego Marcello Bacciarellego, czyli Projet pour l'établissement d'une Académie des Beaux-Arts właśnie w Warszawie. Co do którego to projektu Bacciarelli swoje koncepcje opierał na akademiach powołanych już w Genui, Mantui, Madrycie
Madrycie, Neapolu, Wenecji, Petersburgu, Parmie czy Dreźnie. Jak widać, tych akademii było dość dużo w Europie. Natomiast za taki najważniejszy wzór miała posłużyć Akademia Francuska w Rzymie, w której znajdował się ceniony zbiór odlewów gipsowych, który przechowywany był w Palazzo Mancini przy Via del Corso. I tutaj może warto się na chwilę zatrzymać i przywołać słowa nie samego Bacciarellego, ale Fryderyka Augusta Moszyńskiego, który w swoich pamiętnikach spisanych w czasie wyprawy do Włoch tak pisał właśnie o tej rzymskiej, francuskiej akademii. Popołudnie poświęciłem na obejrzenie Akademii Sztuki Rysunku. Dla każdego rodzaju rysunku, jak ornamenty, kwiaty, pejzaże, figury, przeznaczono salę, gdzie młodzi ludzie znajdują modele i mistrzów. Są także inne sale dla malarzy, przedzielone firankami. Jeszcze inne dla rytowników. Wielki salon, w którym zawieszono dzieła nagrodzone, ozdobiony posągami i popiersiami z gipsu, wedle których rysują młodzi ludzie. Dalej warsztaty rzeźbiarzy. Naprawiają tutaj antyczne posągi i te, które znaleziono w Volterra. Ten cytat doskonale pokazuje, co było jednym z głównych celów dla młodych adeptów sztuk pięknych, mianowicie kopiowanie właśnie dzieł starożytnych, które zgromadzone były w Akademii i zarówno w postaci rytowniczej, zarówno w postaci odlewów właśnie gipsowych. Bacciarelli w swojej koncepcji nie tylko zarysował ogólną wizję, jak Akademia ma wyglądać, ale podał dość szczegółowy spis przedmiotów, a także przydzielonych do tychże przedmiotów artystów, którzy mieliby poprowadzić zajęcia. I tak między innymi miała być klasa malarstwa historycznego, w ramach którego miano by adeptów zaznajamiać z malarstwem freskowym, olejnym. I w tej roli Bacciarelli widział Gregorio Guglielmiego, który miał za zadanie, a raczej miał zlecenie w latach 60. i na początku lat 70. przygotowania malowideł plafonowych dla Zamku Ujazdowskiego. Do zlecenia nie doszło, zachowały się bodzetta do tych malowideł i sam Guglielmi niestety nigdy do tej Warszawy nie przybył, więc tutaj ta katedra Peint d'Histoire no, nigdy nie została obsadzona. Jak wiemy, w późniejszym czasie miano właśnie najważniejszego malarza historycznego zyskał sam Bacciarelli. W ramach tej klasy miano również nauczać portretu, pejzażu i tutaj Bacciarelli widział Józefa Rossa, a także przewidywał pewną rolę dla miniaturzystów oraz rzeźbiarzy. Profesorem rzeźby miał zostać André Lebrun, któremu miał towarzyszyć już właśnie wtedy Giacomo Modaldi, zaś pomocnikami miał być Franciszek Pink i Francesco Maria Staggi, czyli artyści, którzy do końca panowania Stanisława Augusta realizowali królewskie zlecenia. Pensja poszczególnych artystów miała wynosić między 200 a 400 dukatów, co jak już wspominałam miało być finansowane z prywatnej szkatuły Stanisława Augusta. Najzdolniejsi artyści mieli wyjeżdżać, uczniowie mieli wyjeżdżać na zagraniczne stypendia do Paryża i Rzymu, gdzie mieliby poszerzać swoje umiejętności z zakresu sztuk pięknych. Stanisław August, chcąc powołać Akademię Sztuk Pięknych, wpisywał się w tym samym w takie dążenie, aby we własnym kraju móc umożliwić niezamożnym często adeptom sztuk pięknych dostęp do najważniejszych dzieł starożytnych, do kanonu starożytnego, który no, był najwyższym takim wzorem dla młodych adeptów sztuk pięknych, nawet jeśli miały to być tylko i wyłącznie odlewy gipsowe,
które w drugiej połowie XVIII wieku były cenione, jeśli chodzi o poziom artystyczny, na równi z oryginałami marmurowymi i co jasne, były dużo tańsze do gromadzenia, do kolekcjonowania niż, tak jak wspominałam, oryginały antyczne. Tutaj bardzo taki interesujący przykład, czyli sala rysunkowa w paryskiej Akademii Royale. Praca z 1746 roku, ale mimo tego, że rysunek, tą akwarelę tą dzielą od panowania Stanisława Augusta dzieli kilkadziesiąt lat, no to możemy być pewni, że tak właśnie nie tylko wyobrażał sobie Stanisław August pracę swoich nadwornych, przyszłych artystów, ale również, że tak właśnie wyglądały prace w formierni i malarni na Zamku Królewskim. I tutaj niestety dosyć smutny epilog tejże historii, ponieważ projekt Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pozostał projektem wyłącznie na papierze. Głównie z powodów finansowych Stanisławowi Augustowi nie udało się zorganizować tejże uczelni, mimo tego, że jak mogli się Państwo zorientować, większość tych artystów, o których wspominał w swoim projekcie Bacciarelli, przyjechała do Warszawy i później pełnili ważne funkcje w dworze artystycznym Stanisława Augusta. Namiastką pewną akademii była zorganizowana na zamku zarówno malarnia, jak i formiernia. Na czele malarni stał oczywiście Marcello Bacciarelli, natomiast najważniejszym artystą królewskiej formierni był André Lebrun. I tutaj bardzo ciekawy obraz Canaletta przedstawiający ogrody Zamku Królewskiego, na tyłach którego widzimy właśnie na wolnym powietrzu królewską formiernię i pracujących rzeźbiarzy nad kolejnymi posągami, które za chwilę będą dekorowały królewską rezydencję, czy to Zamku Królewskiego, czy Łazienek Królewskich. I za sprawą właśnie tego włoskiego artysty mamy wgląd do tego, w jaki sposób ten proces kreowania rzeźb na dworze Stanisława Augusta nie mógł, ale właśnie wyglądał. Kolejną jakże istotną postacią dla idei gromadzenia rzeźb antycznych, zarówno kopii marmurowych, jak i odlewów gipsowych, miała postać Johanna Joachima Winckelmana, Drezdeńczyka, który uważany jest za za oświeceniowego ojca historii sztuki. Był on archeologiem, nowożytnikiem, ale przede wszystkim osobą, która w sposób żywiołowy i jak nikt inny opisywała właśnie antyczne dzieła sztuki. Winckelmann wydał przynajmniej dwie kanoniczne pozycje, czyli myśli o naśladowaniu dzieł greckich w malarstwie i rzeźbie, publikację wydaną w 1755 roku, i dzieje sztuki starożytnej, pisane już w Rzymie, dzieło nigdy nieukończone, ale które po raz pierwszy ukazało się w 1760–64 roku. Co ciekawe, w królewskiej kolekcji, a raczej w królewskiej bibliotece znajdowało się kilkanaście pozycji Winckelmana po niemiecku i można śmiało założyć, że Stanisław August był dość dobrze zaznajomiony z teoriami Winckelmana, który na wiele dziesięcioleci zdefiniował sposób postrzegania dzieł antycznych i rolę artysty starożytnego w historii sztuki,
a także rolę starożytności, jak i artystów w wykształceniu, starożytnych w wykształceniu nowożytnych artystów. Winkelmann uważał, że najważniejszym wzorem dla współczesnego artysty, którego niestety bardzo nisko cenił, jest naśladowanie dzieł starożytnych. Taka myśl właśnie pojawia się w przywoływanym już jego wydawnictwie z 1755 roku. Winkelmann pisał: jedynym sposobem na osiągnięcie wielkości i na ile to możliwe oryginalności jest dla nas naśladowanie starożytnych. Ktoś powiedział o Homerze, że każdy, kto nauczy się go rozumieć, będzie go podziwiał i dotyczy to też dzieł sztuki starożytnej, zwłaszcza greckiej. Trzeba poznać je jak przyjaciela, aby zrozumieć, że Laokon jest tak samo nieporównany jak Homer. Dzięki tak dokładnej znajomości staniemy się jak Nikomachos, mówiący o Helenie Zeuksisa. Weź moje oczy, rzekł do pewnego laika, który ganił obraz, a uznasz ją za boginię. Sztuka starożytnych dla Winkelmana łączyła w sobie to, co natura, duch i rzemiosło mogły zjednoczyć w najdoskonalszym dziele sztuki. Starożytni artyści byli według niego śmiali, roztropni, czerpiący właśnie z natury, ale nie przetwarzający jej bezmyślnie i uwznieślający jej wytwory, tak aby osiągnąć najwyższe granice ludzkiego i zarazem boskiego piękna. Takie możliwości artystom greckim dawały według Winkelmana wyidealizowane warunki, w których ci artyści mieszkali, czyli błękit greckiego nieba, także odpowiednie uwarunkowania polityczne, akceptacja greckiego społeczeństwa dla artystów, a także panujący kult męskiego ciała ćwiczonego w gimnazjonach, który stawał się właśnie wzorcem do naśladowania dla tych starożytnych artystów. Dzięki temu mogli oni przekraczać prawa natury, wzorce natury, z których czerpali, i sięgać właśnie ideału. Winkelmann jest uważany za twórcę takiej teoretycznej ramy dla tego, czym powinny być kolekcje nowożytne, a także działania mecenasowskie, no przede wszystkim na dworach królewskich. W tym właśnie też i żywy oddźwięk budziło to właśnie na dworze Stanisława Augusta. Przykładem, jednym z takich najdoskonalszych przykładów wcielenia w życie idei Winkelmana był znajdujący się w kolekcji Stanisława Augusta Herkules Farnese. Kopia wykonana przez Giuseppe Angeliniego i w 1790 roku do dekoracji sali balowej w pałacu na Wyspie. Nie trzeba tutaj, wydaje mi się, nikomu przywoływać 12 prac Herkulesa, o których uczymy się wszyscy w podstawówce, w szkole średniej. I tak jak każdemu z nas te prace Herkulesa są doskonale znane, tak samo było i w czasach starożytnych, ale też i w nowożytnych, a tym samym w czasach oświecenia, czyli w drugiej połowie XVIII wieku. Herkules w rezydencjach królewskich, w tym w rezydencji Stanisława Augusta, nie był przywoływany oczywiście wyłącznie w związku z tą opowieścią mitologiczną. Miał on symbolizować siłę władcy, a także, co interesujące, jego zdolności oratorskie, ponieważ również taką cnotę i umiejętności dostrzegano w Herkulesie,
No a jak wiemy, Stanisław August był jednym z najdoskonalszych oratorów swoich czasów. Bardzo ciekawą relację dotyczącą Herkulesa Farnese i jego odbioru dostarczył nam wspomniany już Fryderyk August Moszyński, który w początkowym odbiorze Herkulesa Farnese nie wyczytał w nim najwybitniejszego dzieła czasów starożytnych, ale pobyt w Rzymie pomógł mu, jak sam to napisał, poprawić smak, przez co w kolejnym zetknięciu z tymże dziełem mógł już go podziwiać i dostrzec jego wspaniałość. I tak Moszyński pisał o wielkości nie tylko tej fizycznej, ponad 3-metrowego dzieła starożytnego. Rzeźbiarz chciał przedstawić siłę, a zarazem półboga w chwili, gdy słodki bezład opanował jego zmysły i w momencie, gdy żaden przedmiot wiążący Herkulesa z darem otrzymanym od natury nie zajmuje go. Uśmiecha się. Z całego ciała półboga jego głowa, najmniej potrzebująca siły, ledwie pozwalająca dostrzec muskuły, które zaczynają działać, gdy się rozgniewa, ma jej tyle tylko, by twarz nie wydała się martwa. Uśmiech, cała postawa, ramię wsparte na maczudze podkreślają chwilowy stan wewnętrzny. Wszystkie muskuły ciała, powolne temu impulsowi, przestały działać. Ale ponieważ używa się ich więcej niż mięśni twarzy, skóra nie może ich ukryć i rysują się przez nią. Nie są napięte, niemniej ich ułożenie i kształt pozostają niezatarte. Słowem, wszystko w tym wielkim ciele jest w stanie doskonałego spoczynku, nie tracąc nic ze swych właściwości. Ramię tak krytykowane samo zaznacza spoczynek. Układ lewej nogi podkreśla ciężar górnej części torsu spoczywającego na maczudze. Warto przejść do Belwederu, aby ujrzeć Apollina. Kto posiada oczy, spostrzegawczość i wiedzę, zobaczy te same mięśnie, ale zagubione i miękkie do tego stopnia, że średniej klasy artysta ich nie rozpozna. Rzeźba Herkulesa Farnese, która została odkryta w połowie XVI wieku w termach Caracali w Rzymie, bardzo szybko weszła do kanonu rzeźb starożytnych, który był wszechobecnie występował w królewskich rezydencjach, ale też i pod postacią odlewów gipsowych, czy też kopii marmurowych właśnie w akademiach rozsianych po całej Europie. Mamy to szczęście, że Stanisławowi Augustowi udało się zamówić kopię, ale właśnie marmurową. Najprawdopodobniej rzeźba ta pierwotnie zamówiona została do kolumnady Kamzecera, o której powiem za chwilę, ale rzeźba ta jest również przykładem tego, jak często Stanisław August zmieniał zdanie i finalnie rzeźba ta trafiła właśnie do sali balowej pałacu na Wyspie. Ale chciałam nie tylko przywołać tą rzeźbę ze względu na jej strategiczne znaczenie dla dekoracji sali balowej w pałacu na Wyspie i ustawienie jej naprzeciw Apolla, który z kolei miał symbolizować sztuki piękne pod panowaniem Stanisława Augusta, ale również dlatego, że rzeźba ta jest doskonałym przykładem tego, o czym już mówiłam, i tych idei Winkelmana, o korzystaniu przez artystów wszelakich, zarówno malarzy, jak i rzeźbiarzy, z gotowych kompozycji i rozwiązań wypracowanych właśnie przez starożytnych. I tutaj widzą Państwo obraz, a raczej szkic malarski Bacciarellego przedstawiający Cyncynata. Obraz nigdy nie został przez Bacciarellego ukończony.
Został zamówiony przez króla już w trakcie jego zesłania do Grodna w 1795 roku. I przebywając w Grodnie, Stanisław August wymarzył sobie właśnie pendant kompozycyjne składające się z cyncynata oraz z egipskiej księżniczki. Obrazy, które z jednej strony miały przedstawiać siłę oraz być wyrazem łagodności w przypadku właśnie tejże wspomnianej księżniczki. Obraz ten jest przede wszystkim przykładem tego, jak bardzo Stanisław August ingerował w działalność swoich twórców. I pomimo tego, że współpraca Bacciarellego i Stanisława Augusta miała już swoją 30-letnią historię w momencie zamawiania tego dzieła, Stanisław August nie pozostawił praktycznie żadnej swobody twórczej swojemu nadwornemu artyście, bardzo szczegółowo i dokładnie zapisując mu w listach, w jaki sposób ten obraz ma wyglądać. Proszę sobie wyobrazić, pisze Stanisław August do Bacciarellego 30 sierpnia 1795 roku, Lucjusza Quinctiusza Cyncynata, który przyjmuje od Senatu rzymskiego tytuł dyktatora. Oto przybliżony układ obrazu. Cyncynat, umieszczony po prawej stronie, trzyma lewą rękę na pługu, prawą zaś odbiera dekret Senatu z rąk senatora. Sam Cyncynat jest niemal nagi, twarz i muskuły prawie jak u Heraklesa. Włosy krótkie, kędzierzawe, jak wskazuje na to jego imię. Broda krótka, przystrzyżona, za plecami ma wolne woły zaprzęgnięte do pługa. Senator w stroju antycznym, na nogach ma sandały, lekko pochylony, w pełnym szacunku ukłonie, wskazuje ręką na jednego lub dwóch liktorów, którzy trzymają rózgi, symbol godności dyktatora. W tle miał być widoczny Rzym i jedyną tak naprawdę swobodę Bacciarelli otrzymał od króla w pejzażu, który w tymże obrazie miał się znajdować. Oczywiście ta korespondencja toczyła się na łamach kilku listów. I po tym, jak Stanisław August otrzymał pierwsze szkice tego obrazu, kolejna jego uwaga dotyczyła sposobu właściwego zakomponowania tego obrazu. I tak pisał do swojego nadwornego malarza. Aby dobrze wykonać tenże obraz, potrzeba zarówno dobrych studiów, jak i czasu na wyschnięcie pierwszych warstw. I dalej. Sylwetka Cyncynata powinna być wzorowana na Herkulesie farnezyjskim, jego gipsowych nogach znajdujących się w pracowni Bacciarellego, albo nawet na nogach i całej postaci właśnie Herkulesa farnezyjskiego, znajdującego się już wówczas w łazienkach królewskich. Pomimo szalonego entuzjazmu Stanisława Augusta dla tego tematu i ciągłych nacisków na powstanie obrazu ukazującego Cyncynata, obraz ten nigdy nie powstał. Kolejnym przykładem recepcji rzeźby antycznej i jej oddziaływania był tors belwederski, zwany również torsem Michała Anioła, ze względu na liczne studia, które ten rzeźbiarz tegoż torsu wykonywał. Tors jest oczywiście obecny na naszej wystawie. Niestety nie jest to odlew z kolekcji Stanisława Augusta, ale tak jak widzimy to na znajdującym się po lewej stronie projekcie Kamzecera Starej Oranżerii, tuż obok pełnopostaciowej figury koło jej postumentu znajduje się właśnie wyobrażenie tegoż torsu. Więc możemy być pewni, że Stanisław August planował zakupienie takiego torsu, ale no być może nie zdążył, być może nie znalazł odpowiedniej kopii.
Ten tors belwederski odegrał kluczową rolę, jeśli chodzi o kształcenie kolejnych pokoleń artystów i między innymi doskonale jego oddziaływanie opisał przytaczany już Johann Joachim Winckelmann. I tu chciałabym znowu oddać głos temu badaczowi. Prowadzę Cię teraz ku słynnemu torsowi Heraklesa, dziełu najpiękniejszemu w swoim rodzaju, zasługującemu w pełni na każdą pochwałę i na policzenie do najwyższych wytworów sztuki pośród tych, co przetrwały do naszych czasów. Jakże Ci go opiszę, skoro ograbiono go z najpiękniejszych i z najznamienitszych części jego natury. Postać bohatera siedzi zmaltretowana i okaleczona, jak potężny dom, powalony i ociosany, pozbawiony konarów i gałęzi, tak iż pozostał jedynie pień. Brakuje głowy, ramion i nóg oraz górnej części piersi. I kolejny cytat również z Winckelmana. Widzę w mocarnych konturach tego ciała niezmożoną siłę zwycięzcy, potężnych gigantów, którzy powstawszy przeciwko bogom, zostali przez Heraklesa pokonani na polach flegrejskich. Jednocześnie miękkie linie jego zarysów, czyniące budowę ciała lekką i giętką, przywodzą mi na myśl gibkie zwroty w walce z Achellosem, którym mimo wszelkich swych wielokształtnych metamorfoz nie zdołał umknąć z rąk Heraklesa. I tu doskonały przykład wykorzystania torsu belwederskiego, już nie w rzeźbie, a w obrazie. Dzieło anonimowego artysty, studium postaci Herkulesa. Obraz znajdujący się najpierw w królewskiej kolekcji obrazów Stanisława Augusta, a następnie sprzedany i wraz z całą kolekcją landskorońskich trafił już w XX wieku tutaj z powrotem na Zamek Królewski i do dzisiaj można go podziwiać w Warszawie oraz właśnie na naszej czasowej wystawie. I w tym studium Herkulesa, które notabene było eksponowane w pracowni Bacciarellego tutaj na zamku, jako właśnie studium kolejnej postaci dla adeptów sztuk pięknych, było właśnie malarskim przetworzeniem torsu belwederskiego i zinterpretowaniem go w XVII wieku przez właśnie anonimowego artystę. Więc jak widzimy, rzeźba starożytna mogła zarówno być takim sposobem nauki przez samą formę właśnie rzeźbiarską, ale również przekształconą przez język malarski. Tutaj jeszcze jedno zagadnienie, które chciałam bardzo krótko już poruszyć jako przykład królewskiej kolekcji. Mianowicie zarówno w formach marmurowych, jak i gipsowych przejawiały się pewne obsesje tematyczne, a raczej artystyczne Stanisława Augusta. I tak między innymi królowi zależało bardzo, aby w swoich zbiorach mieć dzieła Jeana Antoine'a Houdona, dzieła artystę, który cieszył się ogromną sławą w drugiej połowie XVIII wieku, sławą i rozgłosem na wszystkich dworach europejskich. I tworzył popiersia wyobrażenia między innymi Voltaira, Moliera, Diderota, Rousseau, czy Benjamina Franklina i Jerzego Waszyngtona, ale również Katarzyny II, w której to zbiorach Katarzyny II również dzieła Houdona się znajdowały. I jednym z takich zamówionych rzeźb, popiersi w pracowni artysty było właśnie wyobrażenie bogini Diany, która była częściową kopią dzieła zakupionego przez Katarzynę II do Petersburga, do jej kolekcji rzeźb. Stanisławowi Augustowi udało się zakupić kopię rzeźbiarską dłuta samego Houdona z 1780 roku. Dzieło, które do dzisiaj jest eksponowane w Pałacu na Wyspie, w jadalni,
a które ma, a raczej jest przykładem też bardzo burzliwej historii dzieł z kolekcji Stanisława Augusta. Diana zaginęła w czasie II wojny światowej w 1940 roku i dopiero wiosną 2015 roku wypłynęła na jednej z europejskich aukcji. I jest to przykład bezprecedensowego, szybkiego działania ministerstwa, ponieważ w dosłownie kilka tygodni tą Dianę udało się odzyskać dla zbiorów polskich i mogła ona wrócić do swojego pierwotnego miejsca eksponowania. I wspominam o tym, ponieważ musimy mieć świadomość, że tak jak w przypadku i obrazów, królewska kolekcja rzeźby uległa dość poważnemu rozproszeniu i proces jej scalania, odzyskiwania nie jest ukończony w dniu dzisiejszym i wciąż trwa. Inne przykłady tego rzeźbiarza to chociażby odlew gipsowy, tak zwana zimuszka, której Stanisław August miał kilka przykładów w swoich zbiorach. I tutaj nie mam wyobrażenia tejże rzeźby, ale również właśnie w zbiorach królewskich znajdowało się wyobrażenie Franklina. I kolejny punkt naszego wykładu, czyli stara oranżeria i tak zwana kolumnada Kamzecera, czyli projekt rzeźby antycznej w starej oranżerii w Łazienkach Królewskich, projekt nigdy nie zrealizowany, dla realizacji którego, a raczej przy pracy którego pracował między innymi wspominany już tutaj wielokrotnie Fryderyk August Moszyński, który przez króla został wysłany w podróż włoską i przesyłał raporty z tejże podróży, w ramach których opisywał różnego rodzaju kolekcje, które oglądał w Rzymie, kolekcje głównie starożytne i wskazywał między innymi na obecność właśnie tego również wspomnianego już kanonu rzeźb antycznych, do którego należały rzeźby jak Grupa Laokona, Herkules Farnese, Flora Farnese, Apollo Belwederski, Meleager, Amazonka Matei czy Hermes Ludowizji. Galeria rzeźby również jest przykładem takiej dość interesującej historii, ponieważ stara oranżeria jeszcze do 2012 roku wyglądała w ten sposób, może część z Państwa to pamięta, że ściany oranżerii były pomalowane na pistacjowy zielony. Na parapetach zasłaniających kaloryfery stały liczne rzeźby, w których między innymi znajdowała się przemieszana kolekcja rzeźby Stanisława Augusta. Głównie były to odlewy gipsowe, ale również znajdowały się obiekty XIX-wieczne czy nawet XX-wieczne. I kolekcja tejże rzeźby była zupełnie nieuchwytna. Piszący o starej oranżerii, m.in. profesor Kwiatkowski, uważali, że projekt przechowywany w gabinecie Rycin-Buf tejże właśnie galerii rzeźby nie został nigdy zrealizowany. W 2012 roku i 2013 zostały w starej oranżerii w Łazienkach Królewskich przeprowadzone badania odkrywkowe, które ujawniły pod warstwami farby obecność w niektórych miejscach lepiej, w niektórych miejscach gorzej zachowanych malowideł według projektów Kamzecera. Najprawdopodobniej malowidła te ze względu na ich zły stan zachowania, być może ich nieukończenie, zamalowane jeszcze w XIX wieku i częściowo w związku z tym dotrwały do naszych czasów. I pozwoliło to na znaczną rekonstrukcję tejże koncepcji, a także na przywrócenie samej koncepcji galerii rzeźby, która miała się właśnie znaleźć w starej oranżerii.
To, co widzimy na tym slajdzie, jest najważniejszą częścią tego projektu Królewskiej Galerii, który ukazuje kilka właśnie tych kanonicznych obiektów, które miały się znaleźć w przestrzeni starej oranżerii, czyli przywoływany już Herkules Farnese, Flora Farnese, Apollo Belwederski, Grupa Laokona, Meleager, Amazonka Matei i Hermes. Część z tych rzeźb na pewno została zamówiona do królewskiego zbioru, czyli między innymi Herkules Farnese, przepraszam, i Apollo Belwederski, ale jak już wspominałam o tym, trafiły docelowo do innych miejsc prezentacji, czyli do sali balowej. Zamówiona została również Flora Farnese i Amazonka Matei. Tak jak i inne królewskie zamierzenia, ta również nie doczekała się realizacji i rzeźby, co należy podkreślić, nigdy nie stanęły w starej oranżerii za czasów panowania Stanisława Augusta. Natomiast w 2015 roku została otworzona na nowo stara oranżeria z zachowanymi i częściowo zrekonstruowanymi malowidłami idylicznymi, pokazującymi pejzaż włoski, na tle którego została wyeksponowana królewska kolekcja odlewów gipsowych. Przy czym musimy zdawać sobie z tego sprawę, że oryginalnie Stanisław August planował tam ustawić marmurowe kopie, a nie odlewy gipsowe. Ale w związku z częściowym właśnie wykorzystaniem rzeźb w innych miejscach, na potrzeby tejże galerii zostały w odlewni berlińskiej zamówione niektóre rzeźby jak Apollo Belwederski, Grupa Laokona czy Meleager, co było możliwe za sprawą zachowanych XIX-wiecznych form odlewniczych i rzeźby te właśnie w 2015 roku stanęły w starej oranżerii. Ale pośród właśnie tych odlewów współczesnych gipsowych znalazły się również punktowo rzeźby zamawiane docelowo właśnie do tejże niezrealizowanej galerii, a które w 1795 roku były przechowywane między innymi w formierni i które w sposób wspaniały opisywał Fryderyk August Moszyński. Niezastąpiony znowuż tutaj jest Fryderyk August Moszyński, który w taki sposób opisywał florę z kolekcji watykańskich. Przejdźmy do innego rodzaju rzeźb, nie porzucając dziedzińca pałacu Farnese. Oto flora. W tej rzeźbie artysta powziął ideę opracowania draperii. To już nie manekin, który zmienił i osłabił ozdobami. Tu jest ciało żywe, przykryte. Każdy fałd obrazuje położenie części ciała przez zakrycie go lub odsłonięcie. Draperia nie tylko nie umniejsza piękna ciała, którego się pod nią domyślamy. Wykrywa nagość, że użyję terminu z dziedziny sztuki dobrze znanego starożytnym, a tak mało używanego w praktyce przez naszych współczesnych. Taki sposób przedstawiania piękności ciała być może jest tak samo trudny, jak przedstawienie go nagim. I tutaj pozwolę sobie jeszcze pokazać Państwu przybliżenie grupy Laokona, która w ramach właśnie tego XX-wiecznego odlewu gipsowego była reprezentowana jako kanoniczne dzieło starożytne, a raczej miała być eksponowana w tejże galerii. No i samego Apolla, którego już widzieliśmy w pałacu na wyspie i który miał być zobrazowaniem najdoskonalszego ciała męskiego, którego proporcji, wyrazu i kompozycji mieli się uczyć adepci sztuk pięknych. Jedną z najciekawszych koncepcji związanych z galerią rzeźby, poza właśnie kolumnadą Kamzecera, ideą, może Państwo się zdziwicie, również niezrealizowaną, ale jak widać towarzyszącą królowi praktycznie przez całe jego panowanie, było stworzenie czegoś na kształt muzeum.
I w korespondencji króla w 1793 roku z jego nadwornym malarzem, czyli Marcello Bacciarellim, pojawia się bardzo konkretna idea nowoczesnego publicznego muzeum. To muzeum miało powstać w Łazienkach Królewskich i jego immanentną częścią miała być rotunda w Pałacu na Wyspie. Miała być rotunda w Pałacu na Wyspie, w której wyobrażeni byli polscy królowie, czyli Kazimierz Wielki, Zygmunt I, Stefan Batory i Jan III. Obok tych dzieł przedstawiających dzieje Rzeczypospolitej miały znajdować się również kopie marmurowe, w przeważającej większości marmurowe, rzeźb starożytnych. Znamy konkretne dzieła, które w ramach tego muzeum miały się znaleźć. Były to między innymi dwie rzeźby André Lebruna, czyli Bachantka i posąg tańczącego satyra, które początkowo zostały ustawione przed Pałacem na Wyspie, a które Stanisław August nakazał Bacciarellemu zastąpić wazami, również z motywami antycznymi. Ponadto miała znajdować się omawiana już flora, jako przykład wykorzystania właśnie doskonałego draperii. Faust z Konźlęciem, który był, a raczej jest dzisiaj ustawiony w Pałacu na Wyspie Galerii Obrazów. Kilka jeszcze innych satyrów oraz kolejne dzieło André Lebruna, Wenus Medici, która była z kolei wyobrażeniem, najdoskonalszym wyobrażeniem ciała kobiecego, która miała być przykładem właśnie dla młodych adeptów Akademii Sztuk Pięknych. Te rzeźby miały być, jak można się domyślać, zarówno dostępne właśnie w rotundzie, ale właśnie również na tarasie Pałacu na Wyspie, gdzie miały stanąć na specjalnych postumentach przy barierkach naprzemiennie z egzotycznymi drzewkami. Tak jak wspominałam, ta koncepcja nigdy nie została zrealizowana. Część rzeźb została w formierni w Małym Teatrze. Natomiast ona nie została zrealizowana nie z powodów finansowych, ale dlatego, że sam Stanisław August pragnął brać udział w ustawianiu tychże rzeźb, a ponieważ nigdy nie wrócił do Warszawy po 1795 roku, w związku z czym ta kolekcja nigdy nie została w ten sposób, ta część kolekcji nigdy nie została w ten sposób ustawiona. Ostatni raz mowa o powstaniu Muzeum Nowoczesnego była w korespondencji z 1795 roku, kiedy do Warszawy przybywają dwie rzeźby Staggiego, Galatea z Pigmalionem, a także Prometeusz, rzeźby dzisiaj znajdujące się w Ermitażu w Petersburgu, które trafiły właśnie do Małego Teatru w Łazienkach Królewskich, który miał być właśnie też takim zalążkiem tegoż muzeum w oczekiwaniu na powrót króla. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Chciałam bardzo serdecznie zaprosić do przybycia na naszą wystawę. Tak jak wspominałam, mamy czas jeszcze do września, kiedy możemy Państwa tutaj ugościć. I chciałam też bardzo Państwu polecić katalog do naszej wystawy, w którym znajdują się poza reprodukcjami wszystkich dzieł zgromadzonych na wystawie fascynujące eseje przybliżające historię królewskiej kolekcji, zarówno tej marmurowej, jak i gipsowej, i można tutaj właśnie za sprawą tego katalogu pogłębić te wszystkie wątki, o których dzisiaj Państwu wspominałam. Jeszcze raz dziękuję bardzo.